A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identified code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger, KGPL. 14 Adam en route. No to jedziemy. Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z LA Noire. Jako ciekawostkę powiem wam, że można tu rozpieprzyć sobie samochód. Ależ hałaśliwie. A to tylko dodaje realizmu. Rozpieprzyć sobie samochód w takim sensie, że te uszkodzenia są podsumowywane potem na końcu rozdziału. The bank is surrounded. I'm offering you a chance copper. Kill a cop. Wow. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. Glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. I to jest przyjaźń. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. Otóż to. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! You can go screw yourself. To biegniemy za tym łysolem. Why, you! Watch it! He's hiding in the alley! Stój, policja! Bowers! Hold it right there! Stop now or I will shoot! I won't tell you again.
in, Wendell. Jesus, Dunn, watch your fire. You don't want to do this, Wendell. Get down from there right now. Skubany, Give it szybki up, jest. Wendell. Stay the hell away from me. Co, chciałbyś mnie kopnąć? Tak, wiedziałem co tu się stanie, słuchajcie. Tę misję jeszcze przeszedłem. I tą kolejną również. There's no way I'm going back inside. I've done my time. It's over, Bowers. You assholes already screwed me once. Aż ty dziadu. Give it up, Bowers. There's nowhere left to go. O. Widzicie to co ja, prawda? To się może skończyć tylko w jeden sposób. A jednak. Looks like we've got the place to ourselves. A jednak słuchajcie, to się nie... Są dwa sposoby na te. Zaraz wam o nich opowiem oczywiście. Och. Nos złamany, tak coś czuję. You doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. Opowiem wam teraz o tych sposobach. Wybaczcie, że tak przerywam, ale obawiam się, że mogę nie mieć dobrej szansy do tego z uwagi na ilość dialogów w tej grze. Otóż, jak biegliście bezmyślnie, to ten gość po prostu wyskoczył zza rogu i przywalił wam w głowę. A teraz, kiedy szliśmy powoli, patrzyliśmy co się dzieje, to nie było tej sytuacji. Od razu stanęliśmy z nim do walki. Także taka ciekawostka. You run track in high school? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up, gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. Oh shit. LAPD, could you stand clear of the body, please? Biały dzień. Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Everybody stay back. Let us do our job.
Okej, zabierzmy się w takim razie. O, coś tutaj się świeci jeszcze. Shell casings. These look like 32s. Broad daylight. Crowded street. Now I've seen everything. Otóż to. Otóż to. Może zobaczmy, co ten jegomość ma na głowie. Może coś tutaj będzie widoczne. Ale nie, głowa chyba nie zawiera nic interesującego. Mózg dalej jest w środku. Że kieszenie wewnętrzne. To mamy tutaj zakup jakichś perłowych kolczyków na nazwisko Cigaleta. I mamy kwit depozytowy. Cigaleta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank Otóż of to. Arcadia. Mamy tutaj, znaleźliśmy jakąś wartościową wskazówkę. Nie no, ręka chyba nie będzie zawierała nic ciekawego. Tak myślę. Ale zawsze warto coś tutaj posprawdzać. Może drugą połowę marynarki otwórz. Nic? Nie, nic się widocznie nie znajduje w drugiej wewnętrznej kieszeni. Jeśli chodzi o tą rękę, to również nie widzę nic interesującego. Czy coś tu jeszcze nam zostało? Poła jedna, poła druga, ręka. Nie, głowę już sobie zbadaliśmy. To by było na tyle, jeśli chodzi o ciało. Weźmy się w takim razie za przeszukiwanie terenu. To jakieś ulotki tylko. Gdzie byście wrzucili cokolwiek, gdybyście byli sprawcą? Dobra, tutaj możemy porozmawiać ze świadkami. To sobie zostawimy na potem. Zerknijmy w takim razie do jedynego miejsca, gdzie można tutaj coś wrzucić. Czyli do śmietnika. Sobie wyłączę ten cleaner. Wyskoczył tutaj w najmniej odpowiednim momencie. O, pianinko gra. Colt 911. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. No cóż, aż tak się na broni nie znam widocznie, żeby zgadnąć. Przynajmniej nie jeśli chodzi o... This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. Niektóre oczywiście rozpoznam. Tutaj się pomyliłem, no cóż. Ale mam nadzieję, że wam się udało rozpoznać tą broń.
Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. Strzały ja też I saw a girl usłyszałem. run at the shoe store. Przesłuchaj naocznego świadka. Może porozmawiajmy sobie z resztą tych ludzi, jeśli coś takiego będzie możliwe. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Cóż, to były na pewno cenne wskazówki. Tutaj nikt nie chce z nami porozmawiać. Co możemy jeszcze zrobić, jeśli chodzi o jakieś inne opcje? Tutaj mamy tego Browninga znalezionego w sklepie obuwniczym. Przy sklepie obuwniczym w zasadzie. Tutaj mamy intuicję, możemy jej użyć, aby wykluczyć pewne rzeczy. Ja tego nie będę robił póki co. Warto sobie to zostawić na potem. Zrobimy to w ten sposób. Podjedziemy szybko jako pasażerowie do sklepu z bronią, zanim porozmawiamy z tą kobietą. Warto zebrać, myślę, jakieś dodatkowe poszlaki, które być może ułatwią nam tą rozmowę, bo tak naprawdę w tej chwili nie mamy nic na nią, jeśli to ona jest winna. Więc traktowalibyśmy ją jako po prostu zwykłego świadka tego zdarzenia. Witaj ponownie, miły panie. What can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Caillou. Edgar Caillou was his name. Thing looked like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Caillou? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Zatem odwiedźmy sobie pana Caillou. Mam nadzieję, że zastaniemy go w miejscu pracy. Nie lubię jeździć, nie będę też wam zawracał głowy tym jeżdżeniem. Chyba że będę miał coś ciekawego do powiedzenia, oczywiście, to wtedy wybierzemy się na przejażdżkę. Czasami te przejażdżki też są opłacalne z uwagi takiej... Z uwagi na to, że po drodze trafiają się różne dodatkowe zlecenia. Ale to jeszcze nie w tej chwili. Fabuła musi się nieco rozkręcić, aby takie możliwości były dostępne. Takie zlecenia oczywiście wam pokażę. Zazwyczaj to są jakieś bardzo emocjonujące strzelaniny, które wcale nie są łatwe. No niestety, zainteresuje mnie tylko rozmowa z panem Caillou. Officer Cole Phelps, are you Edgar Caillou? No. Mr. Caillou is out back. He said he'd lie down. Łżesz, psie. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! Skubany cwany, nie? Widzieliście, jaki spokój zachował, kłamiąc? Caillou, get back here! I think Gregory had...
Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to Aż conduct the poetycko. interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Spróbuję na pewno. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Postaram się. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Jeśli chodzi o przyznanie się do winy, to ono nie zawsze w zasadzie nigdy nie będzie podstawą do oskarżenia, jeśli nie macie wystarczających dowodów na poparcie tego przyznania się. Także samo przyznanie nic nie znaczy. Zapytajmy go w takim razie o to Let's zdarzenie. talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Być może pokażę wam, jak działa ta intuicja, ale jeszcze nie w tej chwili. Na razie wydaje mi się, że nie pozostaje nam inna opcja, jak mu uwierzyć lub przejrzeć notatnik. Dobrze, to może w tej chwili pokażę wam, jak działa ta intuicja. Mi też się to przy okazji przyda. Zapytaj społeczność, usuń odpowiedź. Wybierzmy sobie usunięcie odpowiedzi. Tutaj macie po lewej stronie, jak to wszystko działa. Także no, najlepiej oszczędzać tą intuicję i używać, jeśli macie pełno lub bardzo duży dylemat. No i w zasadzie nie pomogło nam to w niczym, ale nie pozostaje nam nic innego jak wybierzmy pistolet może lub serwisowanie.
No dobrze, wybierz mi pistolet. Albo nie, albo serwisowanie. Nie mogę się zdecydować, kurczę, przepraszam was. No już. Co jest? Którym to się wybiera? Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? Dobra, uwierzmy mu. Come on, Mr. Kalu. Make this easy on yourself. Get it off your conscience. You think I'm stupid? You think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cold Phelps. Get back in there and raise some lunch, boy! I need a confession! I need a confession! No cóż, także tak to wygląda, jeśli podejmie się błędną decyzję. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Tutaj możemy to powtórzyć z tego względu, że to jest również taka misja wprowadzająca w to Let's wszystko. talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. No i też spieprzyłem, bo zdecydowałem się na uwierzenie mu tylko dlatego, że nie mogłem wybrać tych dowodów z notatnika. No cholera. Dlaczego? Którym to się klika? No myszką się wszystko robi w tym notatniku. God damn it. Oskarżmy go zatem o kłamstwo. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Aha, dobra, tak to działa. Czyli po prostu to był niewłaściwy moment na poparcie naszej tezy dowodami. I teraz możemy podważyć to, co on przed chwilą powiedział na podstawie zeznań właściciela sklepu z bronią, gdyż powiedział nam on, że pan Kalu serwisował u niego Browninga. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you were. Is that so? It's amazing what the Nebushes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Cullen? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Żałuję, że nie przepytaliśmy tamtego świadka, ale może by nam to tylko zamieszało. Może by nam to tylko zamieszało we wszystkim. Spróbujmy to zakwestionować w takim razie. Ale nie mamy na to żadnych dowodów. Left-wing-leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stoop Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir.
Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. Szykuje się I applaud awans. a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boy. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. No i mamy podsumowanie naszego jakby rozdziału wprowadzającego, który nazywa się Patrolem. Wynik pozytywny, wydajne techniki śledcze, sprawność w posługiwaniu się bronią, znaczne możliwości fizyczne, dobra intuicja. No, z tą intuicją to za drugim razem, ale niech będzie. Nie była taka najgorsza.